MG HS drugiej generacji to według mnie pojazd, który śmiało możemy opisać mianem najlepszy stosunek ceny do rozmiaru nadwozia oraz wyposażenia samochodu. Czy jednak to samo będziemy mogli powiedzieć o najmocniejszej w gamie ponad 270-konnej odmianie? Trzeba to sprawdzić. Zacznijmy od pytania, czy najnowsza i najmocniejsza odmiana w gamie różni się w wyglądzie czymkolwiek względem odmiany z benzynowym 1.5 pod maską? Jeśli zamierzacie szukać dodatkowych spoilerów, dokładek pod zderzakami, ogromnego wydechu czy jakichkolwiek agresywnych akcentów, to tu ich nie znajdziecie, bo to nie ma być sportowy samochód. Dostrzegalne różnice względem bazowego benzyniaka są dwie. Pierwsza to stopnie przy drzwiach, które w najmocniejszej odmianie są na wyposażeniu seryjnym. Z pozoru całkiem ciekawy, nieco offroadowo wyglądający gadżet, który z offroadem nie ma nic wspólnego. Na plus, że nie ogranicza on prześwitu auta, bo najniższy punkt progu znajduje się aż 21 cm nad ziemią. Na minus, że gwarantuje on brudzenie nogawek od spodni przy każdym wyjściu z samochodu. No chyba, żebym się zmusił, żeby na niego nastąpić, ale to nie jest za bardzo wygodne, bo muszę za bardzo zginać kolano podczas wychodzenia z samochodu. Zademonstruję, jak to wygląda. Przy wchodzeniu nie ma problemu, ale kiedy wychodzimy, no to nie ma zmiłuj. Zawsze nogą o niego zahaczymy. Na domiar złego, podobno aby na przykład wymienić koło, progi trzeba będzie odkręcać, aby dostać się do punktów podnoszenia samochodu. Krótko mówiąc, akurat ten gadżet niespecjalnie przypadł mi do gustu, ale poza nim zauważymy jeszcze jedną zmianę, jaką jest dodatkowa klapka na karoserii. Jak się pewnie domyślacie, nie jest to klapka kryjąca jeszcze jeden wlew paliwa do drugiego zbiornika benzyny, a klapka skrywająca port do ładowania akumulatora. Bo o czym jeszcze nie wspomniałem, najmocniejszy HS jest hybrydą typu plug-in, a więc doładowywaną z gniazdka. Hybryda ta, podobnie jak bazowa odmiana w gamie, oparta jest na silniku benzynowym 1.5, który tutaj zamiast 170 generuje 143 konie mechaniczne oraz 230 Nm momentu. Podobnie jak w BYD, tak i w MG skupili się na maksymalizacji sprawności cieplnej silnika, która dochodzi aż do 43%, co jak na benzyniaka robi ogromne wrażenie. Natomiast różnicę zauważymy w skrzyniach biegów, bo tak jak w benzyniaku mogliśmy znaleźć 7-biegową dwusprzęgłówkę, tak tutaj skrzynia biegów jest malutkim i lekkim, konwencjonalnym automatem o dwóch przełożeniach. Dodatkowym filarem tej hybrydy jest jedna jednostka elektryczna, która generuje 183 konie i 340 Nm momentu. Maksymalne wartości silnika spalinowego oraz elektrycznego nie przypadają na takie same zakresy obrotów, przez co sumaryczna moc układu nie wynosi około 340 koni, a i tak całkiem sensowne 272 konie oraz 365 Nm momentu obrotowego. Mają one gwarantować sprint od 0 do setki w 6,9 sekundy. I to naprawdę robi wrażenie, bo patrząc na parametry innych pluginów, jakie mamy na rynku, HS wyróżnia się na ich tle bardzo pozytywnie, szczególnie gdy zestawimy to jeszcze z ceną, do której jednak przejdziemy nieco później. Wrażenie robi jednak nie tylko moc układu i czas przyspieszenia do setki, ale również pojemność akumulatora, który jak na hybrydy typu plug-in jest ogromny. Jego pojemność wynosi 21,4 kWh. Za jej sprawą auto ma pozwalać na przejechanie ponad 100 km na samym prądzie, co oczywiście dokładnie będziemy sprawdzali. Pojemność akumulatora również robi na mnie wrażenie, bo tutaj MG ponownie znacząco góruje nad niemal każdym innym pluginem dostępnym obecnie na rynku, a przynajmniej każdym pluginem przy względnie podobnym poziomie cenowym. Rewolucji natomiast nie zauważymy tutaj w temacie ładowania, bo nie widzimy tutaj gniazda typu CCS, a więc nie będziemy mogli tego samochodu na przykład w trasie załadować prądem stałym. Gdybyśmy natomiast w domu skorzystali z wallboxa, to maksymalna moc ładowania prądem przemiennym też nie szokuje, bo tutaj wynosi ona 7 kW, kiedy to w wielu nowych konstrukcjach wynosi ona już 11 kW. Ładowanie auta do 100% ma trwać około 3 godzin, więc przy ładowaniu auta nocą żadnym problemem to nie będzie. Kiedy natomiast wpadniemy do domu po pracy tylko na szybki obiad i będziemy chcieli przez czas tego obiadu podładować samochód, to dopiero wtedy możemy zauważyć różnicę. Gdy akumulator w drodze już wyładujemy, to samochód zmienia się w konwencjonalną hybrydę, a podładowywanie baterii może odbywać się z mocą 150 koni mechanicznych.
MG.HS może pracować w trybie hybrydowym równoległym albo w hybrydowym szeregowym i oferować albo lepsze osiągi, albo niższe zużycie paliwa. Odpowiedni tryb jest przez samochód wybierany automatycznie na podstawie prędkości, podejścia do pedału przyspieszenia oraz poziomu naładowania akumulatora. Inaczej jednak niż na przykład w niedawno testowanym BYD Seal-U DMI, tutaj nie mamy możliwości na napędzanie obu osi, w HS-ie napęd jest przekazywany tylko i wyłącznie na koła przednie. Natomiast spory plus należy się za to, że względem benzyniaka nie mamy wyraźnych ograniczeń wynikających z zastosowania aż tak dużego akumulatora. Jest on wyraźnie widoczny pod podłogą samochodu i za jego sprawą nieco inaczej jest tu prowadzony wydech, znajdujący się bliżej lewej krawędzi pojazdu. Natomiast z wyraźnych różnic to by było na tyle, bo zbiornik paliwa według producenta ma być identyczny i nadal mieć pojemność 55 litrów, a to jak na plugina naprawdę zacna wartość. Chyba tylko BYD oferuje obecnie większy, bo 60-litrowy zbiornik, Peugeot 3008 oferuje również 55-litrowy, ale poza nimi normą w pluginach są zbiorniki w okolicach 40 kilku litrów. Co bardzo mnie cieszy, nie zauważyłem też większych niedogodności, na przykład patrząc na wygodę w kabinie. Dostrzegą to zwłaszcza osoby podróżujące w drugim rzędzie siedzeń, bo tutaj według mnie komfort podróżowania jest bardzo podobny jak w odmianie czysto spalinowej. Powiem szczerze, że siedzi mi się tutaj odrobinę bardziej wygodnie niż na przykład w BYD Seal-U DMI, bo mam wrażenie, że tutaj kanapa względem odmiany spalinowej została nieco podniesiona, przez co mamy troszkę mniej miejsca nad głową. Ja tu jak się wyprostuję, to jeszcze 3 palce, ale ma to pozytywne konsekwencje, bo mamy wygodne podparcie ud. To jest cecha, która często mnie w pluginach irytuje, że siedzimy niejako w kuckach, no bo gdzieś akumulator trzeba upchnąć, najczęściej on jest pod podłogą, tak jest też w tym przypadku, ale ja tego w kabinie nie czuję, bo w kabinie siedzi się naprawdę bardzo przyjemnie, mogę wygodnie sobie nogi rozłożyć, mogę je wsunąć pod fotel kierowcy, więc tutaj naprawdę jest dobrze. Możliwe, że odrobinkę wyższy jest też tunel centralny, bo tak widzę jest wysoki na jakieś 4 palce mniej więcej, ale to nie jest nic znaczącego. Jakoś wybitnie to nie wpływa na komfort podróżowania. No a poza tym różnic próżno szukać, więc jeżeli kogoś ciekawi kabina bardziej, to zachęcam do obejrzenia pierwszej części mojego testu HS-a w odmianie benzynowej, gdzie dokładnie omawiam wszystkie szczegóły. Tutaj już powtarzać się nie będziemy, przejdziemy za kierownicę. Zerkamy więc na kokpit, po chwili zaczynamy przyglądać się dokładniej i jeszcze dokładniej i jeszcze dokładniej i dochodzimy do wniosku, że on to chyba wygląda identycznie jak w odmianie benzynowej. Jeżeli ciekawią więc Was jakieś informacje o multimediach, obszerności, wadach i zaletach, to zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów na temat HS-a, które są już na kanale, a których linki umieszczę też w opisie. Dzisiaj, żeby nie powtarzać informacji, skupimy się tylko i wyłącznie na tym, co tutaj się różni względem odmiany spalinowej. Jeżeli chodzi o przyciski, to tutaj nie mamy żadnego dodatkowego klawisza, na przykład wymuszającego jazdę EV, czyli czysto elektryczną, ale w multimediach pojawił się pulpit zarządzania energią, co nas wcale zresztą nie dziwi. I w tym pulpicie mamy ustawienia ładowania, mamy możliwość wpłynięcia na natężenie prądu, możemy ustawić 6, 8, 16 A albo natężenie maksymalne. Mamy ustawienia ładowania, w których możemy wpłynąć na przykład na planer, a więc możemy ustawić, żeby samochód ładował się tylko w jakichś godzinach, na przykład kiedy mamy akurat taryfę nocną. No i mamy też dwie dodatkowe opcje, inteligentne podgrzewanie akumulatora, które będzie nam podgrzewało akumulator przy niższych temperaturach, aby na przykład utrzymywać wyższe moce ładowania, 7 kW, no niech będzie. Jednak co oczywiste, ta opcja podwyższa nam nieco zużycie energii. Druga opcja to przypomnienie o niskiej temperaturze, czyli kiedy nie mamy włączonego inteligentnego podgrzewania akumulatora, a temperatura zewnętrzna spadnie poniżej minus 20 stopni, raczej nam to w Polsce nie grozi, to pojawi się odpowiedni komunikat, którego potwierdzenie może wpłynąć na poprawę wydajności akumulatora. No i tak naprawdę to tyle, bo nie mamy tutaj możliwości wpłynięcia na przykład na maksymalny poziom naładowania akumulatora. Jeżeli go podpinamy, no to będzie się zawsze dobijał do 100%. Jedyne co możemy tutaj jeszcze zrobić, to zablokować port wolnego ładowania, żeby osoby postronne nie mogły się do niego dobrać. No i tak naprawdę to tyle. Cała reszta wydaje się być bliźniaczo podobna jak w HS-ie spalinowym. No i jeszcze jedną różnicę, jaką znalazłem, to w pulpicie jazda w ustawieniach mamy możliwość wpłynięcia na hamowanie regeneracyjne. Wybieramy pomiędzy silnym albo słabym. No i mamy też możliwość wpłynięcia na źródło zasilania. Czy chcemy, aby auto poruszało się w trybie EV, czyli czysto elektrycznym, albo możemy przejść na tryb hybrydowy, w którym to silnik spalinowy ma się nieco chętniej włączać do pracy.
No i ostatnia zmiana tyczy się komputera pokładowego, co oczywiste tutaj poza zużyciem paliwa w litrach na 100 km pojawił się też licznik zużycia energii w kilowatogodzinach na 100 km. No i w lewym dolnym rogu poza zasięgiem spalinowym mamy też podawany zasięg elektryczny. No a w prawym dolnym rogu koło wyboru trybu jazdy może pojawić się ikonka EV, która wskazuje na to, że poruszamy się w trybie czysto elektrycznym. Jedna rzecz, która mnie smuci, że tak samo jak w podmianie spalinowej, tak i tutaj niestety nie zauważymy podgrzewanego wieńca kierownicy, co smuci mnie tym bardziej, że w niedawno testowanym ZS-ie w hybrydzie podgrzewane koło kierownicy było, w MG3 nawet podgrzewana kierownica była, no a w flagowym HS-ie podgrzewania kierownicy nie mamy. Tego jednego nie rozumiem, tym bardziej, że podgrzewanie foteli kierownicy jest dużo bardziej wydajne niż podgrzewanie kabiny, więc przynajmniej w tej hybrydzie fajnie by było tą opcję zobaczyć, ale niestety jej nie ma. Staram się jak mogę, ale innych różnic tutaj nie widzę. Tak więc idziemy dalej. Znacząco nie zmieniły się też parametry bagażnika, bo jego bazowa pojemność jest identyczna jak dla pełnego spalinowca i wynosi 507 litrów. Trochę mnie natomiast zaskoczyło, że przestrzeń jest mniejsza po opuszczeniu oparć. Dla benzyniaka ta pojemność wynosiła 1484 litry, a dla plugina jest to 1291 litrów. Gdzie ta przestrzeń się traci? Szczerze trudno mi powiedzieć, chociaż jedyna różnica, którą tutaj dostrzegam, że prawdopodobnie kanapa jest tutaj zamocowana nieco wyżej niż w spalinówce, bo kiedy położymy jej oparcia, to nie mamy idealnie płaskiej podłogi, ale mamy tak delikatnie zarysowany schodek. On jest wyoblony, więc trzeba się trochę przyjrzeć, żeby go zauważyć, ale tego w spalinówce, przynajmniej według mojej pamięci, nie było, no a tutaj to jest. Tak więc możliwe, że za sprawą tego pojemność po opuszczeniu oparć jest mniejsza. Największe różnice widzę tutaj jednak pod podłogą bagażnika, bo w odmianie benzynowej schowki w styropianowej wytłuczce były większe i bardziej użyteczne, a tutaj po prostu są. Jedyny faktycznie użyteczny to ten najbliżej otworu załadunkowego, w którym była już schowana gaśnica. Poniekąd może to wynikać z faktu, że inaczej niż w benzyniaku, tutaj pod styropianową wytłoczką musiał znaleźć się akumulator niskonapięciowy, który w benzyniaku był pod maską. Plus zaprzemyślane otwory w wytłoczce, które umożliwiają szybki dostęp do klem akumulatora. Minus, że inaczej niż w benzyniaku, akurat tutaj nie będziecie mieli możliwości znaczącego powiększenia bagażnika przez wyrzucenie wytłoczki oraz tracicie miejsce na ewentualne koło zapasowe. No i zwracam też honor marce MG patrząc na podłogę bagażnika. Co prawda nadal w moich oczach nie prezentuje się zbyt solidnie i ma tendencję do odsuwania się w stronę kanapy, przez co czasami wygląda na zbyt krótką, ale inaczej niż w benzyniaku nie odstawała brzydko do góry, tylko ładnie przylegała do podłogi. Faktycznie więc odstająca podłoga z testowanego benzyniaka mogła być felerem dotyczącym tylko początkowych egzemplarzy. No i pozostałe pytania, ile to pali, jak się tym jeździ, jak pracuje zespół hybrydowy, ile przejedziemy kilometrów w trybie czysto elektrycznym oraz ile MG HS w pluginie kosztuje. I na te wszystkie pytania odpowiemy już wkrótce w drugiej części testu. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.